Że trochę mamy dzisiaj worek z niespodziankami, z różnymi skarbami i on jest bardzo pojemny, dlatego nie wiem jak ty, ale ja przynajmniej musiałem dokonywać różnych wyborów i dzisiaj się podzielę takimi rzeczami, które są też w pewnym sensie dla mnie ważne, ale wierzę też, że mogą być ważne dla wielu różnych ludzi. Zresztą wiem o tym, bo obserwuję to po Wyliczance, która jest trochę manifestacją mojego gustu czytelniczego. I tam też można zobaczyć na przykład na Instagramie, kogo obserwuję, i to są osoby, na które zwracam uwagę. Ciebie nie ma, akurat też bym cię obserwował. I to są osoby, które często są inspirujące. To są nie tylko osoby, które zajmują się literaturą, czy są tak otwarcie blogerami, ale to mogą być osoby, które po prostu mają otwartą głowę, czytają mnóstwo książek i patrzą, co się interesującego dzieje w świecie, mają taki też namysł krytyczny nad społeczeństwem i kulturą. Więc trochę dzisiaj o nich. To też może być ciekawe, też może być podpowiedzią, czego szukać i jakiego klucza używać. Ja przygotowałam też parę podcastów i magazynów, o których nie zdążyłam powiedzieć w poprzednich nagraniach. Jednak na początek naszej wspólnej rozmowy chciałabym Tobie powiedzieć, a może lekko przeczytać to, co jest dla mnie ważne, że życzę przede wszystkim nam wszystkim, żeby młodzi ludzie czytali. Jak Roland Barthes gdzieś kiedyś powiedział, język jest skórą, czyli coś intymnego, i właśnie żeby ludzie zwracali uwagę na język, żeby ta narracja jednoczyła, a nie dzieliła, żeby nie wybierać źródeł, w których jest język rasistowski, homofobiczny, antysemicki, bo tego wciąż jest za dużo, i żeby inspirację też czerpać wszędzie, poprzez słuchanie, rozmowy, wyjście na spacer, spoglądając, kto coś czyta na ławce, w metrze. Ja na przykład zauważyłam bardzo ciekawą rzecz, że osoby, które doświadczają bezdomności, czytają często science fiction, i widzę, a mieszkam w Berlinie, w ich rękach książki Stanisława Lema, Isaac Asimov czy Ursula Le Guin. I żeby nieustannie pytać, bo pytanie, i tutaj przeczytam fragment najnowszych krótkich form prozy Bronki Nowickiej, Kodeks Pomylonych. Proszę, zobacz, jaką piękną dostałam wczoraj pocztówkę od Pauliny Pankiewicz. Wspaniale. Pytanie. Majster robi je zwykle na drożdżach. Bez nich praca też idzie piorunem, bo pytanie ma to do siebie, że pączkuje. Jedno, choćby niedojrzałe, rodzi drugie, więc można je zaczynać nawet z lichej myśli. Reszta dzieje się praktycznie sama. Liczba pytań rośnie, kipiąc z dzieży. Czyli dla mnie jest pytanie formą pączkującą, jednoczącą, metafora wspólnoty. Wiesz co, no to ja przechodząc już do konkretów. O kim chciałbym powiedzieć? Chyba o tym nie mówiliśmy, może to się przewijało, ale ty o tym mówiłaś, ale moim zdaniem bardzo dobrze jest obserwować, co się dzieje bezpośrednio u wydawców, bo teraz wydawcy bardzo często na długo przed premierą, czasem jeszcze podczas procesu zakupywania praw do danej książki, podsuwają różne inspiracje i pozwalają nam przygotować się do premiery, która dopiero będzie miała nastąpić. Też często ci wydawcy są takiego rodzaju instytucją kulturalną. I tutaj myślę na przykład o tajfunach prowadzonych przez Karolinę Bednarz. Myślę tutaj też o Pauzie prowadzonej przez Anitę Musią. Ona dba o każdą z wydawanych książek. Każda z autorek często się pojawia jako gość, są wywiady, to są ludzie często też nietuzinkowi, którzy też sporo ważnych rzeczy o współczesności mówią. No charakter oczywiście też i ta lista jest o wiele dłuższa. Radzę obserwować, naprawdę wydawnictwa teraz bardzo dużo pracy wkładają w dbanie zwłaszcza chyba o media społecznościowe, i tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje, więc wydawcy, redaktorzy,
tutaj jest duże pole, trzeba znaleźć sobie swoją przestrzeń, Prawda. ale polecam poszperać i poobserwować. To jest taki mój tip. Ja dodam jeszcze wydawnictwo Filtry. Ono teraz wydało drugą Tak jest. książkę, ale to zapowiedzi, które tam są fantastyczne. Także wydawnictwo Filtry i proszę nie zapominać Fundacja Będzmiana. Jak mieszkam jeszcze w Polsce, dla mnie to było bardzo ważne źródło alternatywy. Także i ostatnio też sprawdzałam, mają dużo też bardzo dobrych rzeczy. To Warszawa, w Krakowie na przykład Spółdzielnia Ogniwo, też bardzo dużo ciekawych rzeczy i też mają księgarnię i też sporo ciekawych rzeczy. Muzycy też często czytają, co za niespodzianka, i dzielą się różnymi rzeczami. Teraz już o tym mówiliśmy, muzycy często komentują w sposób wysmakowany literacko innych artystów. No to też jest bardzo, bardzo ciekawy trop. Ja jest na przykład świetny na Instagramie Florence and the Machine. Ona ma stronę czy Instagram Between Two Books czy Between Books i tam też zawsze jest, to jest klub czytelniczy, czyli muzyczka i polecenia książek. Ja jeszcze sobie myślałem o takich osobach czy postaciach, których tutaj nie wspomniałem, to Jakub Szestowicki. On bardzo dużo podpowiada książek bardzo ciekawych i ma na to w oko z literatury światowej, zwłaszcza literatury anglojęzycznej. Dobrze, moim świetnym metaforycznym Instagramem jest na przykład pracując w księgarni Buchbundzie, spotykam wielu tłumaczy i tłumaczki, na przykład Ester Kiński, która też jest tłumaczką z literatury polskiej na niemiecki i ona przynosi nam bardzo dużych, wspaniałych rzeczy, czasopism i na przykład niedawno przyniosła cały pakiet starych wydań Twórczość, w której między innymi kiedyś pracował też Jarosław Iwaszkiewicz. Jest to magazyn, gdzie jest drukowana literatura, proza, poezja polska, ale też jest literatura światowa i na przykład tutaj wydanie mam z września 1990 roku. Jest też rozmowa z Didier Eribon. Powinniśmy już kojarzyć charakter, powrót do Reims. Czy wydanie 1988 z maja jest Osip Mandelstam, czyli największy poeta rosyjski. O zwierzu popkulturalnym już mówiłem tutaj, o Katarzynie, która prowadzi, to jest blog o popkulturze, ale tam też pojawiają się bardzo ciekawe, interesujące książki i podpowiedzi. I myślę też o zwykłym zeszycie. To radzę sprawdzić, co to jest za miła niespodzianka. Zwykły zeszyt na Instagramie. Też to nie jest typowy, absolutnie nie jest to typowy profil książkowy, no ale no właśnie tam dużo ciekawych rzeczy się dzieje, więc to z takich podpowiedzi jeszcze z długiej listy to bym na to wskazał. Ja mam podpowiedzi magazynowe, jeszcze magazyn Miasteczko, czy na przykład Kultura, Stań Najnowszy, Fabularie. To są bardzo ciekawe, niszowe wydania. No i oczywiście czytanie gazety codziennej, to jest na przykład TAC. I zawsze wydania sobotnie, niedzielne jest obszerny. Podejrzewam, że Gazeta Wyborcza też ma o literaturze różne podpowiedzi, także gazeta codzienna. Tę listę można wydłużać. Do zobaczenia przy innej okazji, mam nadzieję. Czytajcie, trzymamy za Was kciuki, bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie. I czytajcie książki. Na razie. I przede wszystkim czytajcie książki. Trzymajcie się. Dzięki wielkie. Dzięki, Asia. Pa!